Przyszła na świat, gdy wystartowała telegazeta TVP. Miała w kuchni wydawkę, którą niektórzy mogli odbierać jako okno na świat. Przed laty bardzo chciała zdobyć numer do Nergala, a tymczasem sama zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność. I to pomimo faktu, że w jej głowie przez cały czas coś gra. Na dywanik u złego ojca trafiła Aneta Korycińska, znana szerzej jako Baba od Polskiego. Kobieta, która wie, że wstając wcześnie rano można się natknąć na inwazję mega dekoltów. Witaj. Cześć. No to, jak to mówią Amerykanie, first thing first. Czy miałaś, a może nadal masz mamę w znajomych na FB, skoro fanpage założyłaś tylko po to, żeby mama lajkowała? Nadal mam i nadal mama jest pierwsza. Super, widzę, będą to krótkie, zwięzłe pytania. Dobrze, że mam ich 70 Nie, kilka. ja się rozgaduję. Akurat tutaj muszę odpowiedzieć, że tak, że mama cały czas lajkuje, tato za to udostępnia. Nie wiem, czy jest świadomy czasami, co udostępnia, na przykład zmiany CKE, czy jakiś znajomych to obchodzi, ale chce mnie wspierać, więc dlatego to robi. No dobrze, skoro już jesteśmy przy temacie mamy, to dlaczego tytułujesz Marię Janion swoją mamą, skoro powszechnie wiadomo, że twoja prawdziwa mama urodziła się 10 lipca, a nie 24 grudnia jak Maria Janion? Szokujące jest to, jak głęboki research przeprowadziłeś, ale Maria Janion jest tutaj moją matką. Ja się śmieję, że nawet to właśnie jej święto świętuje 24 grudnia, jej urodziny, dlatego że zajmuje się romantyzmem. I tworzy też romantykon, a ona jest oczywiście matką polskiego romantyzmu, wspaniałą historyczką literatury. No i z biegiem okoliczności tego samego dnia się urodziła co Adam Mickiewicz, więc to już tak. W ogóle. No o Marian nie będziemy rozmawiać, bo zawsze tę samą anegdotkę tu przytaczam o tym, jak miała książki, że faktycznie czasami było jej łatwiej już pójść do biblioteki, co całkowicie rozumiem, niż poszukać wśród tych domowych, ale postanowiłem, że może na początek uświadomimy wszystkich, że ta rozmowa to nie będą takie rurki z kremem. I teraz oddzielmy przypadkowych słuchaczy od tych, którzy naprawdę chcą poznać babkę od polskiego. Napisałeś niedawno książkę, pozwolę sobie tutaj tytuł, coś tam o ADHD, której najważniejszy fragment brzmi: sprzątałam bary w centrum stolicy, zwłaszcza po wielu weekendowych imprezach. Finezja mieszkańców stolicy w korzystaniu z łazienek nigdy nie pozwoli o sobie zapomnieć. To była moja ulubiona praca. No to zamieniam się w słuch. Co tam widziałaś? Kiedyś nawet miałam taki pomysł, że wyobrażam sobie album ze zdjęciami. Za każdym razem jest to ten sam kadr, to znaczy ta sama toaleta i robię po prostu katalog możliwości. Są to odchody w różnych miejscach. Niektórzy się podpisują, niektórzy wyglądają jakby walczyli z dziką bestią, bo widać ślady rąk rozpostarte na ścianach. Niektórzy mylą miejsce, którym jest muszla klozetowa z innymi miejscami z boku, a niektórzy po prostu na spłuczkę też potrafią usiąść. Oprócz tego oczywiście bardzo dużo różnych przedmiotów, czapki, buty wrzucone do muszli klozetowej też się zdarzają. No widzisz, bo ja akurat wczoraj miałem przyjemność spotkać się z panią z Pszczyli i stąd to pytanie, bo przypomniała mi się historia, kiedy ja pracowałem za barem, a było to wiele lat temu i przez dłuższy okres czasu. To najbardziej zaskakującym było, gdy kiedyś, wieczorem nie chciałem już po pracy sprzątać, ponieważ akurat zostałem chwilkę z klientami, by jeszcze posiedzieć. I kiedy rano przyszedłem, uderzył mnie taki mocny zapach, upał jak dzisiaj. I okazało się, iż w damskiej toalecie jedna z użytkowniczek postanowiła przykleić zużytą podpaskę do lusterka albo do ściany, teraz już nie pamiętam, więc takie rzeczy też się zdarzały. Byłem ciekaw, co tam u ciebie. Tak. A notorycznie miałem w jednym studenckim lokalu rozkręcane spłuczki i to było ciekawe, bo dorwaliśmy, brzydko to by zabrzmiało, ustaliliśmy sprawcę, pan za każdym razem rozkręcał ją i rozstawiał części po łazience. Tak. Świetne! Tak, puzzle wam robił, żebyście się nie nudzili. Prawdopodobnie obecnie jest lekarzem, bo kończył wtedy medycynę, dlatego tak przypomniałem się, że miał bardzo duże zainteresowanie, ale dobrze, skoro tak... Tak, ale nietoperze na ścianach to też standard. Tak, tylko ja wtedy byłem właśnie zaskoczony, byłem ciekaw, co ty pamiętasz, skoro już mamy to. To tak, rok temu rozmowę z Waldkiem Kuchannym zacząłem od pytania, jak jego zdrowie, gdyż niedługo po tym, gdy się umówiliśmy, trafił do szpitala. Od tego czasu kolejne osoby, z którymi się umawiamy, tak naprawdę mają problemy zdrowotne na odcinku pomiędzy umówieniem się a samym spotkaniem.
No, nie wiem, może to tłumaczy, dlaczego Andrzej Duda tak notorycznie odpuszcza moje zaproszenie, ale muszę spytać ciebie, co ty zrobiłaś z ręką? Rąbnęłam na prostej drodze w domu. Po prostu. Pracowałam do 5:00, pisałam, o 7:00 zadzwonił budzik, o którego istnieniu nie miałam pojęcia, taki stacjonarny, chyba mu się bateria rozładowywała i wstałam z impetem, z myślą, że muszę go zabić. Rozładowałam tę baterię i się pośliznęłam. Pamiętałam, i to w kuchni, pamiętałam tylko, że upadając muszę chronić głowę, bo z tyłu był stół, zatem poszedł cały nadgarstek. Tak. I No, pękło. z dwojga złego, lepiej tak. Oczywiście. No, ale dzięki temu, wiedząc kiedy się stało, zobaczyłem, jak dużo filmów przygotujesz do przodu, bo jeszcze było parę dni, gdy na filmach pojawiałaś się ze zdrową łapką. Tak, tak. To jesteś jednak Robię pracusiem. w chwilach, kiedy moja córka śpi, bo kiedy mam możliwość, więc trzeba bardzo szybko pracować. Dobrze, no to teraz już tak przejdźmy do jakichś tematów zawodowych. Wiadomo było, że będziemy skakali z tematu na temat, więc jaki kolor oczu ma Kmicic? Nie, 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 nie. Czy ty chcesz, żebyśmy rozmawiali teraz też o rozmiarze rękawiczek Izabeli Łęckiej i wszystkich durnych pytaniach, jakie zadają nauczyciele? Nie, tylko akurat przypomniałaś, że kiedyś jedna z nauczycielek ten kolor mu wspominała, Tak, że ludzie pamiętają. oczywiście. Tak samo ile jest grzybów w panu Tadeuszu. O, tego to bym za Chineń sobie nie przypomniał. W brud. No dobrze, punkt dla ciebie. Więc wiesz, to są takie. Ja oczywiście walczę z tymi pytaniami. Kiedyś myślałam, że jednak może dla ludzi w moim wieku i w naszym wieku zrobić właśnie może taki test przypominający stare testy z lektur, żeby jednak poklikali, bo takie przecież pytania były kiedyś. To No tak. nic nie wnosi. Ile było grzybów? Nauczyliśmy się. W brud. Jaki rozmiar rękawiczek? Tak? 5,3/4. W ogóle to nic nie mówi młodym dzisiaj ludziom. I ja bardzo, bardzo z tym walczę. Czasami niektórzy wysyłają mi stare sprawdziany, słuchaj, i to jest przepiękna sprawa, po prostu jak można szczegółowe pytania zadawać, takie, że ja czytając naście razy chociażby pana Tadeusza, opracowując go na wiele, wiele stron, sama muszę czasami zerknąć jeszcze do tekstu, żeby znaleźć odpowiedź, kto obok kogo siedział na przykład. Wiesz, No. niezwiązane zupełnie z tekstem. Ale pamiętam, miałem taką jedną polonistkę, która chyba, teraz nie pamiętam, czy to przy moralności pani Dulskiej, pytała o meble i o kolor jakiegoś wystroju pokoju. Już takie mniej więcej rzeczy były, więc no, miejmy nadzieję, że takie rzeczy nie będą się pojawiały. No ja tak z kronikarskiego obowiązku powiem, że miał siwe oczy, a No konkretnie tak, siwe a i nie chłodne. odpowiedziałam, No widzisz, oczywiście. zwiałam ci. No. Dobrze, no to w takim wypadku zostańmy przy kolorach. Jaki kolor miał otok generała wojsk lądowych PRL, bo wiem, iż byłaś fanką otoków. Powiem ci, tego nie pamiętam. Fanką otoków to chyba nie. Po prostu wiem, że otok ułański, ułanów lubelskich był amarantowy. O, Tym się... no to widzisz, to nie wiedziałem, że to o ten konkretny chodzi, bo w jednym fragmencie pisałaś, kurczaczki, teraz tego nie znajdę, ale właśnie, że miałaś tych otoków w brud i że cię zainteresowały. To chodzi o to twoje skakanie, bo faktycznie dlatego pytania są też takie skaczące jak ty, bo nawet czytając swoją książkę, która no tak naprawdę nazywa się Radio w mojej głowie, nie, niestety, coś tam, ADHD, choć powiem szczerze, ten tytuł by mnie bardziej chyba ujął, to faktycznie były tam takie szczegóły o tobie zaskakujące. No ale skoro nie o tym, to może tak, no rozmawiamy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, to powiedz mi, czy czujesz dreszcze? Zawsze. A mimo, że już od dawna prowadzę swoją firmę i od 2 lat nie pracuję stacjonarnie w placówce, do której muszę dojeżdżać i nie siedzę na tych radach pedagogicznych, tylko ja decyduję, ja przygotowuję, więc powinnam czuć luz, to mimo wszystko trochę zatyka mnie tak w klatce piersiowej na myśl o tym, że nadchodzi wrzesień. A jakoś specjalnie się do tego szykujesz, czy tak jak do każdego dnia, czyli nerwowo, zobaczymy jak to będzie? Nie no, oczywiście, że się przygotowuję, wiesz, wrzesień jest bardzo intensywnym miesiącem, bo będzie 1 000 000 webinarów, jest narodowe czytanie. Właściwie codziennie gdzieś muszę pojechać, coś zrobić, gdzieś powiedzieć coś mądrego i za każdym razem na inny temat, więc to będzie dość trudne, zwłaszcza, że mam małe dziecko. A oprócz tego oczywiście już zaczynają się od 2 września lekcje. Rano radio, wiesz, jakieś telewizja i wszyscy będą pytać o zmiany w podstawie programowej i to już tak od 8 rano, a później siedzę i do 19 klepię lekcje, no, po prostu, więc już się zaczyna bardzo intensywnie i trochę się obawiam tego, bo oczywiście całe wakacje i tak pracowałam, nieustannie coś piszę, pojawiają się też jakieś tam spotkania autorskie, ale to jest zupełnie
coś innego niż to, że wiem, że muszę wstać na rano, na przykład już o 7 być gotowa i tak do wieczora. No toż te telefony, te wszystkie, nie wiem, pytania, zaproszenia, no to uroki bycia gwiazdą, wiesz, no zresztą no w swoim CV masz pozycję o nazwie zarządzanie oświatą, więc kogo jeśli nie ciebie spytać, jak powinna wyglądać polska edukacja? To jest, nie wiem, czy masz tyle czasu, żebyśmy o tym porozmawiali. Najwyżej wyjdę i wrócę za jakiś czas, wiesz, mikrofon jest włączony, na spokojnie, Okej. mów. No właśnie chyba prędzej tak, dlatego że na pewno dużo złego się dzieje z polską edukacją, a dzieje się dlatego, że wszyscy jesteśmy tym też zmęczeni i podlegamy wielu różnym instytucjom. Szkoły w mniejszych miejscowościach, na przykład w gminach, są czasami takim polem popisywania się lokalnych polityków, którzy wprowadzają tam znajomych, czasami też różne organizacje, czyli nie ma wtedy lekcji, a później musisz zdążyć z podstawą programową, dlatego że będziesz z tego rozliczany, a większość dni to dzieci na przykład muszą stać na jakichś wydarzeniach, które się dzieją w gminie, tak, jako poczet sztandarowy chociażby, albo jako darmowa publiczność. Więc to też bywa problematyczne, że tutaj jest taka przesada. W miastach bywa inaczej, bo może aż tak te szkoły nie są eksploatowane, żeby promować lokalną politykę, ale nadal nie jest dobrze. To znaczy jest wielki wyścig związany z rankingiem szkół i cała edukacja, zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej, sprowadza się do uczenia się pod egzamin, czyli bierzemy udział w wyścigu, które szkoły lepiej napiszą egzaminy. To prowadzi do patologii, takich patologii, że dużo młodych ludzi pisze, że na przykład ktoś ich mówi, że nie dopuszcza ich do egzaminu maturalnego, dlatego że po prostu podejrzewa, że ten człowiek będzie miał niski wynik, a niski wynik przekłada się na niski wynik tego nauczyciela, no i niski wynik szkoły, więc lepiej, że ktoś nie przystępował w ogóle do egzaminu. Więc No brzmi dzieje się strasznie. też tak. Dzieje się tak i można by było pewnie to inaczej. To nie widzę, że tutaj winy tylko nauczycieli. To nie jest tak. Po prostu tak został skonstruowany teraz ten system, tak są skonstruowane te egzaminy. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy, jest 30 sierpnia, ostatni dzień wakacji, można powiedzieć. Później mamy weekend i od razu zaczynamy rok szkolny. I wyobraź sobie, że dopiero dzisiaj zostały opublikowane informatory, które będą działać już od poniedziałku. Informatory związane z maturą. Dopiero dzisiaj, no to jak się ten nauczyciel ma przygotować? Wprowadzono liczne zmiany dotyczące matury podstawowej i rozszerzonej. I znowu trzeba zmienić myślenie o tym, czego uczymy, jak rozłożyć materiał, czego będziemy wymagać i jak się zmieni też arkusz egzaminacyjny. To jest duży problem, bo skoro ciągle myślimy tylko o tym wyniku i o tym pędzie, że nieustannie wprowadzane są zmiany w wyglądzie egzaminów, to nie ma czasu na taką naukę po prostu dla przyjemności. Chodźcie, obejrzymy sobie jakiś film i o nim dużo gadajmy, bo jednak każdy czuje, że wisi nad nim to piętno egzaminacyjne. No tak, no ale myśl jak to wygląda, a jak to powinno wyglądać. No, jesteś osobą, która ma pomysły, wizje, podziel się z nami. Zmiany już właściwie trzeba wprowadzić najpierw od takich bardzo widocznych, nie tylko już związanych z tym, jak uczyć, ale nawet z wyglądem klas. Już najwyższy czas, żebyśmy skończyli z tym siedzeniem w ławkach i przychodzi demiurg, który steruje i właściwie robi tylko wykład i wszyscy muszą być grzeczni i mówić dzień dobry. Powiem ci, że jeżdżę do licznych szkół i nawet w szkołach ponadpodstawowych niektórych młodzież 18-letnia, jak się wchodzi do sali, tak robi. Mówi dzień dobry. Czuję, że ci ludzie są po prostu wyszkoleni, że to jest nienaturalne, że nie tak się zachowujemy, tak? Można neutralnie, jakoś inaczej do tego podejść. Ja uważam, że w ogóle w szkole nie ma możliwości dla miejsca, dla takich ludzi, którzy potrzebują się ruszać, żeby móc się skupić. Więc ten wygląd klas na pewno trzeba zmienić i są na przykład pomysły, jak to zrobić. Jest w szkołach na przykład w Finlandii. Tutaj ta Finlandia cały czas nam się tutaj jawi jako taka jak na Europę najbardziej nowatorska, jeżeli chodzi o edukację. Mamy i leżaki, i bieżnie, i drążki do podciągania się i każdy pracuje sam w różnych kątach. Nie siedzą dzieci przy ławkach. Jest jakaś ławka, jak ktoś chce, ale gdzie chcesz leżeć na brzuchu?
i pisać i myśleć w porządku. Potrzebujesz się z kimś skonsultować, idziesz. I oni współpracują, tak jakby to były takie warsztaty właściwie. I jest jakiś temat zadany i wokół tego właściwie wszyscy myślą, jak to mogą zrobić. Więc jest praca i samodzielna, i grupowa, i możesz robić co chcesz. Potrzebujesz machać nogą, w szkole ciebie nakrzyczą. Potrzebujesz się bujać na krześle, to niebezpiecznie, nakrzyczą na ciebie, a tam możesz się bujać w hamaku, jeżeli potrzebujesz, jeżeli to ci będzie stymulowało do myślenia. Więc już chociażby taki wygląd jest nam, ta zmiana jest nam potrzebna. To też pomoże w skupieniu wielu młodych ludzi i to nie tylko tych z ADHD. Oczywiście. Także praca, która polega na tym, że jednak się dużo pisze. W szkole polskiej się mało pisze. Wypracowania są zadawane od razu na ocenę. Nie traktuje się tego jako ćwiczenie, że to trzeba doskonalić. Nikt się nie rodzi z umiejętnością pisania rozprawki. Zawsze mówię, że to jest tak jak na siłowni, nikt się też nie rodzi z sześciopakiem, musisz iść się spocić i to ćwiczyć i ćwiczyć i ćwiczyć. Tak samo jest z tą rozprawką. No i teraz jak to przeprowadzić w polskiej szkole, jeżeli masz w klasie 35 uczniów, masz takich klas powiedzmy 7, no i nawet jakby tylko co tydzień pisali, to ty nie zdążysz w weekend tego sprawdzić i to sprawdzić tak, żeby dać informację zwrotną. To ci dobrze idzie, a nad tym musisz jeszcze popracować. Więc się stawia jakieś tam oceny, 3-4. Nie wiesz, co to znaczy, nie wiesz dlaczego. I tak wygląda nauka. Można to wprowadzić inaczej. Mamy dzisiaj już nowe możliwości. Możemy wykorzystywać, no mówiąc nowe technologie, używa takiego języka szkoła. Wcale nie mam na myśli nowych technologii, bo praktycznie całe moje życie już gdzieś tam są te komputery. Po prostu możemy, jeżeli nie zdążysz dać pełnej informacji zwrotnej, bo ci zajmie czas pisania, to ją nagraj w formie głosówki, tak? I wyślij dziecku, mamy systemy, mamy dzienniki elektroniczne, to się da zrobić. Możemy ćwiczyć etapami, na przykład piszemy same plany pracy, piszemy same wstępy, piszemy rozwinięcia, nie musimy od razu sprawdzać całych wypracowań. To się da przeprowadzić, no i też to pisanie wypracowań musi być ćwiczone, bo inaczej, kiedy to jest największy problem przy egzaminach, młodzież nie wie, co jest istotnego. I tak samo jest z czytaniem. W szkole mówi się, przeczytajcie tekst i przyjdźcie. Albo czytamy teraz wszyscy w ciszy i omawiamy. Też trzeba to wprowadzić etapami, bo dzisiaj mamy społeczeństwo, które jest dostosowane do takiego tempa, jaki nam narzuca TikTok. Jak za szybko to się wszystko zmienia. Jest bardzo trudno się skoncentrować, więc potrzebujemy ćwiczyć tę koncentrację. Na to się w ogóle nie przeznacza czasu w szkole, a powinno się. Czyli na przykład czytamy tekst akapitami i piszemy, o czym to było, swoimi słowami, bo nie zawsze będziemy korzystali z AI. No powiem tak, z tym TikTokiem to już pierwszy taki nieładny normalnie w trend, ponieważ wczoraj mi napisano, że skoro ja TikToka nie mam, to dostanę wiadomości gołębiem, a wiadomo jaki mam stosunek do gołębi. A drugie, że patrząc na mnie mówisz o tym, że nikt się nie rodzi z sześciopakiem, no naprawdę. No nic, ale tak... Ja też nie mam. No, to dobrze, bo za dużo sześciopaków, wiesz, to już niebezpieczne, ale tak szczerze mówiąc, no czyli tak, zaczynamy od dzień dobry, bardzo podoba mi się już ten pomysł z pisaniem rozprawek na części, bo to naprawdę jest no, coś zupełnie innego, nie patrzyłem na to, że można tak zrobić, ale skoro mówisz o lekcji, a co z przerwami, bo na przykład na blogu często pojawiają się wpisy i pytania dotyczące biegania, no bo nie oszukujmy się, mój pszczelarz starszy nie potrafił siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, więc on każdą przerwę chciałby spędzać na bieganiu i tak mam świadomość do zarzutu, który często jest stawiany przez nauczycieli, że no ktoś musi tego dziecka pilnować, ale to jak rozwiązać przerwę? To też jest bardzo, bardzo ważne, bo dlaczego on nie może biegać na przerwie? Bo co? No bo ktoś musiałby go pilnować, a on sobie na pewno zrobi krzywdę, mimo że no mógłby iść na salę gimnastyczną i nie byłoby tego problemu, ale... Prawda? Albo boisko. No tak, tylko że na boisku właśnie jest zawsze to, że musiałby go ktoś pilnować. I całą grupę, bo on nie biegnie sam. Pilnować dziecko, które chodzi, wiesz, jeżeli znamy prawo oświatowe, nauczyciel faktycznie jest odpowiedzialny za dziecko, które ma pod swoją opieką. To fakt, ale jest to racjonalnie zrobione, to znaczy poniesie on konsekwencje wtedy, kiedy na przykład była taka, ty lubisz mroczne historie, jesteś złym ojcem. Oui. Więc była historia taka, że uczeń wyszedł z lekcji do toalety i nauczycielka nie zwróciła uwagi, że on już później nie wrócił.
nikomu tego nie zgłosiła, nie zauważyła i wyobraź sobie, że zamknęli szkołę, a on po prostu stracił przytomność i leżał cały czas zamknięty w toalecie. On umarł. Więc to jest to mroczna historia. I to jest już powód, do którego trzeba by było pociągnąć do odpowiedzialności ludzi, którzy nie sprawdzili, że zniknęło im dziecko. Ale to, że dziecko się bójnie, potknie, tak, biegnie i się pośliźnie, to jest życie. No tak, Takie tak, rzeczy tylko wiesz, zdarzają. Czy ten nauczyciel, który będzie nad nim stał, go złapie? Zdąży? No nie zdąży, wiesz. I na każdym korytarzu są dyżury nauczycieli, więc jak najbardziej każdy gdzieś tam na to patrzy, widzi. Oczywiście mówi się nie biegaj, bo to jest taki automat, który załączamy. Tak, że nie pozwalamy dzieciom być dziećmi. I moim zdaniem twoje dziecko ma niewyładowaną energię po całej lekcji. On potrzebuje ją wyładować, dokładnie, żeby on móc się- się później skupić. tak, bo A na wiesz, lekcji jakby się nawet w trakcie grzeczny, lekcji no. mógł chodzić, nie? To by było coś zupełnie innego. Nie no, dokładnie, bo właśnie na lekcji siedzi, jest cicho, jest grzeczny, uważa, notuje, no i musi się gdzieś rozładować. Ja i tak podziwiam, że oczywiście, bo potrafi mi się wytrzymać kumuluje. 45 minut, bo ja 45 minut nie potrafię wytrzymać, ale jak już tak mówisz o mrocznych historiach, no to nie ma takiej możliwości. Nawet jak się zbierało te uwagi, to u mnie była taka mroczna historia, te 20, no nie 30, ojejku, ponad 30 lat temu w podstawówce, że spadł chłopak ze schodów i to był jego koniec. I No. po prostu, no zdarzają się wypadki i no co, ktoś ma łapać dzieci spadające ze schodów, no prawdopodobieństwo tego jest naprawdę niskie, nie? No więc Człowiek nie zdąży, bo się nie spodziewasz, a przy dzieciach trzeba mieć głowę no, wszędzie, po prostu wszędzie widzieć. Musisz ją obracać, powinna być po prostu na jakiejś korbce, wiesz, i wraz nie zdążysz. Tak? No więc tragedie się zdarzają i to jest coś okropnego, ale przed wszystkimi tragediami nie uchronimy ich, bo one też muszą się uczyć troszeczkę, wiesz, no jak upadnie 10 razy, to wie, że na przykład musi uważać. też prawda, ale widzisz, tak jak mówimy, przerwa i ta odpowiedzialność nauczyciela, to często pojawia się w dyskusjach też rozciągnięcie odpowiedzialności nauczyciela na wycieczki, no bo nie oszukujmy się, w coraz większej liczbie szkół rezygnuje się z wycieczek szkolnych, bo Tak. i niepłacone, no i odpowiedzialność i teraz to, co, bądźmy szczerzy, no dzieciaki mają komórki, więc jeszcze nagrają tego nauczyciela i będą większe problemy z tego, że jest jakieś delikatne niedopatrzenie, niż naprawdę gdyby się coś stało. Tak jest. No co mogę powiedzieć? Byłam kilka razy na wycieczkach. Sama tego za bardzo nie lubiłam, dlatego że bardzo trudno jest nad wszystkimi zapanować w trakcie wycieczki. Nie chcesz kontrolować też plecaków, sprawdzać różnych substancji, czy się tam nie znajdują, czy nie. No bo to nie tworzy atmosfery zaufania, a z drugiej strony jest nieustanne ryzyko, że coś się wydarzy. I wtedy jak najbardziej to jest wszystko na twojej głowie, ty nauczycielu. Dodatkowo oczywiście, jeżeli jest to wycieczka taka z nocowaniem, to nie ma mowy o tym, żebyś zmrużył oko. No Chociaż właśnie, jedno. tak, to jest to. O tym ludzie nie myślą, że jednak tutaj pewna deprywacja snu następuje. No, osoby, które nas słuchają, tego nie widzą, no, ale na pewno słyszą, no, że kochasz tę szkołę. Powiedz mi, kiedy ty pokochałaś nauczanie? Bo to też jest takie dość specyficzne, skoro nie chciałaś sobie tego robić, przecież oznajmiałaś na głos, że nie zostaniesz nauczycielką. Tak jest. Wiesz co, pomyślałam, że ja mam taką dewizę życiową, że romantyzm celów, pozytywizm środków, więc na studiach, na które poszłam na chwilę, bo myślałam, że raczej będę się zajmowała fizyką, biologia mnie kręciła, ale w liceum dużo chorowałam w ostatniej klasie, więc uznałam, że taki rok sobie zrobi na przeczekanie i ówczesnego mojego chłopaka siostra spytała się mnie, a co ty lubisz robić? Ja mówię, no czytać i pisać. No to weź złóż na filologię polską. No i tak zrobiłam. I okazało się, że w ogóle się do tego, no nie wiem, nie, zakładam, że młodzież, którą uczę, nie będzie tego słuchała. Ja się w ogóle nie uczyłam do matury. I akurat faktycznie ten polski najłatwiej mi poszedł. To mi łatwo przychodziło. Bo ja to lubiłam. Ja się uczyłam z lekcji na lekcji, wiesz, dużo pisałam, więc to było, od razu już czułam, że to jest mój świat. I się zakochałam. Po prostu w tych studiach. Ja miałam pójść tam na rok i je zmienić. I się zakochałam. Wkręciłam się od razu, robiłam jakieś konferencje, milion rzeczy dodatkowych. Mam wrażenie, że mieszkałam tam na wydziale. I jak już przyszło wybieranie specjalizacji, to pomyślałam, dobra, może zrobię tę nauczycielską, może nie będę z niej korzystała, bo pewnie będę być może pisać, może jakąś dziennikarką będę.
szybko zrozumiałam, jak zaczęłam tak pracować, że jednak nie, że się nie nadaje do tego. Ale nie wiedziałam, naprawdę nie wiedziałam. Miałam dużo różnych zainteresowań, więc to było takie obok. I poszłam na te praktyki i okazało się, że to jest bardzo ciekawa praca. Stresująca oczywiście. Na początku była, bo miałam sny o tym, że biegnę do szkoły, ona się oddala, że nie zdążyłam na lekcję. Ale to było fajne, bo musiałam reagować bardzo szybko na to, co się dzieje w klasie i każda lekcja była inna. Później pracowałam w Agorze. Wiem. I okazało się, że tam mogłam przetestować to, czy jestem dziennikarką, tylko nie tak sobie wyobrażałam tę pracę, bo okazało się, że trafiłam do działu rozrywka i nie miałam zielonego pojęcia o ludziach, o których mam pisać. Więc przekręcałam nazwiska. Liszowska i Lisowska niestety mi się kilka razy zlały, więc byłam na dywaniku z tego powodu. No i doszło do mojego wielkiego kryzysu już tam w tej pracy, w której naginałam siebie i swoje możliwości. Nie czułam się dobrze w tym. Nienawidzę dzwonić do ludzi. Też musiałam dzwonić i ich wypytywać o prywatne sprawy. Nie dawałam sobie z tym rady. Ja jako tak trochę psychicznie też w tym, że to było przekroczenie jakichś moich możliwości. I byłam beznadziejna z tym. Naprawdę byłam beznadziejna. I wtedy pomyślałam sobie, a dobra, może pójdę do tej szkoły, w sumie świetnie mi szło na tych wszystkich praktykach, miałam tam wysokie wyniki i te egzaminy super zdałam, a zróbmy taką próbę. No i poszłam i okazało się, że to jest genialne, że ja się tak śmieję na każdej lekcji i że to jest najlepsza praca w moim życiu. Nic mi się, nie nudzi mi się w ogóle. Za każdym razem jest inaczej. Muszę szybko reagować i mogę być, no niestety trzeba to powiedzieć, trochę gwiazdą. To znaczy ja muszę im opowiedzieć fascynująco o moim świecie. Czyli na przykład o jakiejś lekturze. I to jest świetne wyzwanie, żeby im pokazać nadniemnym tak, żeby oni się wszyscy zaczęli śmiać i uznali, że to jest dobre. I tak do tego podeszłam. Powiem ci, że świetnie spróbować tutaj uderzenie wyprzedzające, wiedząc, iż mam tu pewne kwity na ciebie. Do tematu nie obcinała włosów od 11 lat i jest od nich uzależniona, są najdłuższe na świecie i okolicznych jeszcze wrócimy. Na razie pozostałem przy tej edukacji. Powiedz mi w takim wypadku, no miłość miłością, ale tak obiektywnie, czy te wszystkie egzaminy w szkole są potrzebne? Z punktu widzenia mojego dzisiejszego jako nauczycielki uważam, że nie. Uważam, że nie, ale też jakiś egzamin musi być i już tłumaczę dlaczego. Ja uważam, że matura na przykład nie jest zła, bo nie mam innego pomysłu, jak stworzyć coś, co jest dostępne dla wszystkich, nieważne gdzie mieszkają, ile zarabiają, po prostu wszyscy w Polsce piszą taki sam egzamin. Widzę w tym jakiś pomysł na równość, że on jest taki sam dla wszystkich i nie ma to znaczenia, czy twoi rodzice płacą 5 000 za szkołę miesięcznie, czy chodzisz do szkoły publicznej w mojej miejscowości albo na wsi. Wszyscy mamy taki sam zestaw lektur. I ten egzamin sprawdza ten zestaw lektur. Jak rodzice płacą więcej, masz więcej lekcji, to oczywiście tak, możesz wziąć udział w olimpiadzie, tak, możesz robić coś ponadto. Ale dzięki temu, że mamy maturę, która jest tak ustandaryzowana, że wszędzie jest taka sama, to nie ma takich nierówności, moim zdaniem, w edukacji. No to ciekawe podejście i tak pytam, ponieważ co chwilę nagrywasz coś o odwoływaniu się i odwołaniach, no teraz... A to jest już inna bajka, tak, bo właśnie... to jest bajka związana z tym, że nie płaci się wystarczająco dobrze egzaminatorom i nie ma żadnych standardów dotyczących sprawdzania. Wyobraź sobie, że w żadnej okręgowej komisji egzaminacyjnej w Polsce nie ma szkolenia dotyczącego tego, jak oceniasz język. Więc ocenia się według tego, co kto pamięta ze studiów. O, no ambitnie. Więc jeden będzie zaznaczał dziecku nawet przy egzaminie ósmoklasisty błędy w spójnikach skorelowanych, a drugi nie pamięta o tym, że istniało coś takiego jak spójnik skorelowany. Czyli taki zarówno jak i, nie tylko, lecz także. Wiesz, i nauczyciele też tego nie uczą bardzo często, bo myślą sobie, że to jest ponad szkołę podstawową. Taka wiedza. A ona jest sprawdzana. I to jest bardzo
bardzo nierówne. Czasami w jednym okę na różne sposoby są oceniane błędy i zadania. Między jednym a drugim okiem są też bardzo duże różnice. Mam taki ogląd trochę polski, dzięki temu, że właśnie piszę te odwołania i widzę, które okręgowe komisje egzaminacyjne w ogóle nawet nie czytają tych argumentów związanych z odwołaniem, tylko mają formułkę kopiuj wklej, którą wszystkim wysyłają. To bardzo dobrze widać. No i jest taka niefajna sprawa, bo to jest też manipulacja wynikami egzaminów, bo podaje się informacje o tym na przykład, ile zostało odwołań zgłoszonych, a nie podaje się informacji, ile z nich zostało uznanych za poprawne, że zmieniono ten wynik. To wszystko wynika z tego, że nauczyciel sprawdza się pracę na akord, musi to robić szybko, dużo i leci. Nie ma tego szkolenia. Ma takie podstawowe dotyczące głównych kategorii, ale na przykład kategoria językowa daje nam bardzo dużo punktów, plus w przedmiotach humanistycznych oczywiście, że powinien być jakiś taki margines tych błędów. Powinny być wytyczne, jaki typ błędów sprawdzasz. Tego nie ma, więc stąd nie mamy z czym polemizować. Bardzo często, słuchaj, była praca w tym roku, w której egzaminator zaznaczył naście błędów, a ja naliczyłam ich 103. Więc Kwestia bywa też w drugą liczenia. stronę. Wiesz, bywa też w drugą stronę, a bywa i odwrotnie, że egzaminator zaznacza coś jako błąd, a to jest poprawna forma. Nawet nie jest potoczna. Właśnie stąd też pytanie, bo wiesz, bo tak mówisz, że są dwie różne kwestie, ale jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, że problem z oceną i to, że te odwołania są i że one są jednak zasadne, no jest często podstawą do tego, by negować sensowność jakichkolwiek egzaminów, no bo w miejscowości A zdasz, w miejscowości B nie, no to jest tak jak było z prawem jazdy. Wiele osób znają, które z mniejszych miejscowości jechały gdzieś zupełnie indziej, żeby nie ryzykować w najbliższym dużym mieście zdawania, bo akurat to było tak zwane trudne miasto, no i tu mamy podobne. A tak naprawdę nie chcę cię zaatakować, tylko spytać przewrotnie, co z ciebie za nauczyciel, że przecież uczeń to ma akceptować ten wyrok i szanować szanowne grono pedagogiczne. Moim zdaniem szacunkiem do egzaminów, do nauczyciela, który go uczył, jest właśnie to, że ten młody człowiek wie, że ma prawo, że istnieje coś takiego jak prawo, które też chroni człowieka. I jak najbardziej może napisać, ma przy okazji moment, w którym może sam się spotkać z biurokracją, być może po raz pierwszy, napisać wniosek o wgląd, zobaczyć swoją pracę, przecież uczymy się najlepiej na błędach, więc każdy powinien zobaczyć, gdzie się pomylił, jak wygląda jego arkusz, jak został oceniony, czy dobrze zostały podliczone punkty. Musimy się nauczyć, że sprawdzamy. Wiesz, to jest zasada ograniczonego zaufania do instytucji. I sprawdzić, czy jest odpowiednio, czy nie, w czym zrobiłem błąd. Zwłaszcza przy egzaminie ósmoklasisty to jest bardzo potrzebne, bo później na przykład jeżeli okazuje się, że ja mylę argumenty z przykładami, to już do matury będę mógł to ćwiczyć, bo znowu trzeba będzie napisać rozprawkę. Więc ja uważam, że właśnie trzeba i tego powinniśmy uczyć, że to jest prawo każdego człowieka. Cieszy mnie takie coś. No, po raz kolejny widać, że starasz się właśnie walczyć o te dzieciaki i robić coś dla nich. Skoro jesteśmy przy takim robieniu czegoś, to pozwolę sobie zacytować. Takie coś ja sama sobie robiłam. Do matury miałam każdy dzień rozplanowany. Babcia była zachwycona, gdy przyjechała na święta. I to nie jest cytat z ciebie, tak, zaskoczenie, ale z mamy M, gdy powiedziałem jej o przygotowanych przez ciebie planerach, które ukazały się właśnie nakładem wydawnictwa Eurogra. Powiedz mi, skąd pomysł na coś takiego? Czy sama takie coś robiłaś? Nie wiem, wzorowałaś się na kimś? Na planerach? No skąd ten pomysł na planery, tak? Poszłam pod prysznic i przyszedł do głowy, jak wszystko w moim życiu. Wspaniale. Już miałem nadzieję, że nie pojawi się kalendarz szalonego małolata, czy coś takiego, że sama takie coś miałaś, a tutaj proszę. Prysznic. Nie. To się dzieje zwłaszcza wtedy, kiedy powinnam iść spać. Więc ja w ogóle założyłam, słuchaj, wymyśliłam planery, to był mój pierwszy produkt w moim sklepie, który sama sobie robiłam. Moja strona też jest zrobiona przeze mnie samodzielnie w WordPressie i ma teraz 2000 wpisów, 10 milionów użytkowników, słuchaj. I co chwilę mi się gdzieś tam wykrzacza i ja nie mam zielonego pojęcia jak, bo przecież wszystko robiłam, wiesz, oglądając filmy na YouTubie i nic nie rozumiejąc, sama sobie wyklikałam. Więc teraz jest problem, szukam ciągle specjalistów, którzy by się odważyli mi ją przenieść i posprzątać. Jeden z moich pracowników mówi, że to wygląda mu jak takie chińskie strony, że masz na głównej stronie wszystko. No tak. Ale jest funkcjonalne, no to.
Więc według mnie jest uporządkowane. On ciągle na mnie krzyczy, że nie, ni cholery, nic nie mogę tam znaleźć. A mówię, przecież wszystko widać. On, no właśnie dlatego. Więc ja to robiłam sama i zrobiłam też sama sklep. I zrobiłam wtedy planery w formie takiej strony A4 podzielonej na tygodnie. Tylko taki kalendarz, co którego tygodnia tylko było wpisane formułka, na przykład tutaj taka lektura, tu i taka epoka. I ja to sprzedawałam chyba za 5 zł, później za 10 i bardzo się zdziwiłam, że ktokolwiek to kupuje i ludzie byli zachwyceni, że jest jakiś pomysł, jak podzielić materiał. Ale ja to później wyłączyłam, bo później już dokładałam inne rzeczy, później wydało mi się, że to jest takie za małe, to mi jedna strona, wiesz, do wydrukowania. I w końcu przyszedł ten pomysł, że przydałoby się coś takiego, ale od razu z podawaniem informacji, jak się to robi, z jakimiś ćwiczeniami. No i odezwało się do mnie wydawnictwo Eurograph zupełnie w innej sprawie. Chcieli planer dla nastolatek, dla dziewcząt. No i okazało się, że bardzo szybko ich przerobiłam na to, że jednak robimy taki, jak ja zawsze chciałam, czyli taki szkolny. I tego dla dziewczynek nie napisałam. O, no widzisz, to wszystko przed tobą jak zwykle. Ale też pytam, bo wiesz, jak przeglądałem go, to gdy natrafiłem na ciekawostkę, że obrzęd dziadów odbywa się tego samego dnia co Halloween, czyli w Wigilię Wszystkich Świętych, bo chcę muszę sprawdzić cytat, to tak szczerze mówiąc zacząłem się zastanawiać, czy nie zawiesiłaś poprzeczki zbyt nisko. Autentycznie, bo tak wiesz, przygotowując się przeglądałem, no ale przemyślałem to, miałem już tam swój wniosek, ale postanowiłem podzielić się planerem. I teraz czytam. Gdybym był ósmoklasistą bądź maturzystą, to z pewnością byłoby mi łatwiej i pewnie wtedy więcej bym kumał i załapywał, bo teraz nie wszystko do mnie trafiało. Jeśli chodzi o planer szkolny, to bardzo mi przypadł do gustu, zawiera sporo ciekawej wiedzy. To powiedział mój pszczelarz starszy o tych mądrościach, które tam przekazałaś w planerze. I faktycznie byłem pozytywnie bardzo zaskoczony, bo mówię, no ja też patrzę przez swój pryzmat, a ja, jak to się mówi, no czytam wszystko, jak kartka upadnie, to na wszelki wypadek stanę, bo już tego nie znam, nie? Ale teraz sprytnie, bo widziałem, że się ucieszyłaś, żeby nie było, że cię chwalę, to nagła zmiana tematu. A ile i jakie mądrości dotyczące wychowania przekazali ci życzliwi ludzie? Bo mając córkę, to podejrzewam, że nie utrzymałaś tak jak koleżanka, która usłyszała, żebym teraz nie skłamał, że jądro należy odklejać, a nie odpstrykiwać od uda. Więc jestem ciekaw, czy ty jako matka młodej damy już usłyszałaś z tych mądrości, ciekawostek niespodziewanych, takich jak te w twoim planerze. Takich dotyczących dziecka. Tak, staram się jak najbardziej rozbudować pytanie, więc tak, ale tu chodzi generalnie o ciekawostki dotyczące wychowania dziecka, jako że mierzysz się z tym teraz. Powiem ci szczerze, że byłam nastawiona na to, że wszyscy będą mi krzyczeć, a gdzie czapeczka, czy jakieś takie rzeczy, ale chyba mam otoczenie bardzo takie wspierające, że nie słyszę takich rzeczy. Nikt mi nie mówi, co wolno, co nie wolno, chyba już prędzej mój partner, który się gdzieś tam naczyta i zestresuje, że można to albo tego nie. Raczej muszę uważać, żeby moi rodzice nagle na przykład mojemu 1,5-rocznemu dziecku nie dali kiełbasy, wiesz, albo coś takiego, bo to, wiesz, no się cieszą, że dziecko je i tak dalej, ale ja też mam do tego podejście takie, czasami może spróbować. Nie stresuję się bardzo. Raz dostałam ochrzan od jakiejś czytelniczki na Instagramie. Ja nie pokazuję wizerunku swojego dziecka, ale było widać fragment wózka i że ono jest w czapce. I dostałam właśnie ochrzan wtedy, że jest za gorąco i że przygrzewam dziecko. No widzisz, tylko no. Nie wiem, skąd ta pani wiedziała, gdzie ja jestem, wiesz. Wszystko wiedzą, lokalizują cię, no. Sama kiedyś podałaś imię w 2 czy nawet w 3 miejscach, to wiesz, czują się jakby byli w rodzinie. Okej. To już tego nie przeskoczysz, no. Ale powiem, bo też powiedziałaś takie coś, że sama wiesz, że czeka cię nauka cierpliwości, by pozwolić córce poznawać świat w jej tempie. Tak. Możesz się tym podzielić, jak to wygląda, jak się tej cierpliwości uczysz na co dzień? Powiem ci, że jak była młodsza, było o wiele trudniej, dlatego że bawiła się jakąś zabawką, ja się bardzo nudziłam, kiedy ona dotyka gryzaczka i ja muszę przy niej być i uciekałam myślami. To musiałam się tego naprawdę nauczyć i potraktować ten czas z dzieckiem jako taką trochę wewnętrzną jakby to powiedzieć, to jest taka medytacja albo moment, kiedy naprawdę nie pracuję. Ten czas z dzieckiem muszę traktować, chociaż jest intensywny i wiadomo, że to jest praca, to ja traktuję to jako właśnie odskocznię od pracy. Staram się tak to sobie w swojej głowie jakoś wyjaśnić, czyli siedzimy na tym betonie i rysujemy kredą i to, że ona mi wjeżdża swoją kredą w moje rysunki albo moje odrzuca, no to super, idziemy
idziemy w to, leżymy na chodniku nagle, no to ja też się kładę z nim w tym chodniku, jestem obok. Chcesz iść w tamtą stronę, w porządku, okej, no to zobaczmy. Bawimy się co 3 sekundy nową zabawką, okej, płyńmy z tym nurtem. Czytamy tę książeczkę, a ty przykręcasz mi strony, okej, nie muszę wcale doczytać zdania, nie muszę, wiesz, muszę sobie to wmawiać, bo ona ma teraz 1,5 roku, więc wiesz, jak wygląda to czytanie. Dość szybko się strony przewijają. Dynamiczne jest czytanie, tak? Nie ma co się ociągać. Tak od razu powiem, bo mówisz, że jak byłaś młodsza, wciąż jesteś młoda, mimo że faktycznie to nie jest żart ani taka ciekawostka wyssana z palca. Przyszłaś na świat tego dnia, gdy startowała telegazeta TVP. To specjalnie dla ciebie sprawdziłem, żebyś miała, a troszkę wcześniej, tutaj taka ciekawostka polonistyczna, Jan Zamojski poślubił swoją drugą żonę Krystynę Radziwiłłównę oraz złożył u Jana Kochanowskiego zamówienie na napisanie odprawy posłów greckich. Więc proszę, No to też trochę wcześniej faktycznie. No, odrobinę, tam to 1577 był, ale zostawmy to, bo jest pytanie, które miałem, sama powiedziała, żebym ci zadał dopiero teraz. Książka, planery, psy, dziecko. Czy ty kiedykolwiek sypiasz? Pomidor. I teraz zasnęłaś. Ja myślałem, że teraz zasnęłaś. Wiesz, już liczyłem na to, że w końcu do tego doszło. Fakty, miałam duży problem ze spaniem. W ogóle to jest taki problem, który mam odkąd pamiętam, już jako nastolatka. Ja po prostu potrzebuję, żeby móc pisać, żeby móc pracować ciszy w domu, a cisza w domu, żeby nikt mnie nie rozpraszał, dzieje się w nocy. No Więc niestety. dlatego i wtedy też najlepiej pracuję, aczkolwiek od niedawna no już czuję, że nie jestem w stanie myśleć trzeźwo, że robię błędy pracując wieczorami, kiedy rano wstaję do dziecka. Ale przez prawie 2 lata mam wrażenie, miałam tak, że pracowałam do 5, a wstałam, wiesz, 7, 8. I wiem, że nie mogę tak robić, jest to bardzo dla mnie niebezpieczne. Co więcej, jak ja zaczynam pracować, to się rozkręcam, wiesz, ja mam taki wystrzał energii w nocy i głowa już nie chce zasnąć. I no niestety wiem, jak to wygląda. Tak, ja korzystam tu, wiesz, z licznych pomocy. Brałam już różne leki, które miały mi w tym pomóc, żeby wyciszyć głowę wieczorem, żeby unormować ten rytm. Aktualnie faktycznie dzisiaj siedziałam do 3 i już od północy miałam papę z mózgu i właściwie walczyłam ze sobą i w końcu uznałam, że nie ma to sensu. Kurczę, widzę, że dałem trudne pytanie, takie smutne. To przejdźmy na coś weselszego. Skąd fascynacja? No przepraszam, mów, po coś chciałem. Nie, no to jest, zawsze można odpowiedzieć, że było zabawnie, że wyśpię się po śmierci. No i proszę bardzo, to pytanie właśnie, skąd fascynacja ludźmi mordującymi kolegów? Takimi jak Louis Cachet. No. Dobrze, podpowiem za chwilkę, to może innym pytaniem, to pewnikiem wiesz, ile razy Warg Vikernes pchnął nożem Euronymusa? No co ci mogę powiedzieć, no. Odkąd pamiętam, słuchałam death metalu chociażby, później grindcore wchodził, lubię takie brzmienia do dzisiaj. Może faktycznie mój partner na przykład nie znosi. No ale chyba wie, dlaczego pies nazywa się Karkas, czy nie? To był właśnie, tak, to był mój wspaniały piesek, który już niestety odszedł niedawno, ale tak, Karkas właśnie na cześć Karkasa był, oczywiście. To moje upodobania muzyczne. I zawsze tak miałam i to jest troszeczkę tak, że ja jestem dość spokojnym człowiekiem, żadnego... Dobra, sorry. Co to znaczy spokojnym? No miałam na myśli, że ja mam... Używki nie są moją bajką, bo ja i tak mam zbyt dużo w głowie. Tam się za dużo dzieje. I po prostu bałabym się, że jeszcze bardziej się odkleję. Więc używki nie są moją zabawą, ale kiedy mam w sobie być może jakieś dużo zmęczenia, czy być może złości, której nie umiem wyrazić, to po prostu muzyka zawsze to robiła za mnie. Wielokrotnie tak mówiłam, że oni się za mnie drą i ja się czuję zrelaksowana. Ja idę na koncert death metalowy chociażby i jestem, wiesz, tym kwiatem lotosu. Ja tak się czuję. Dobrze, ale ja nie pytam tego przypadkowo, akurat konkretnie o Warga, a nie na przykład o miński hard and heavy metal, któremu tam przypadkowo jakiś taki zespół był, tak, któremu menedżerowałaś. Bardzo fajny czas w moim życiu, w sensie zły być może, jeżeli chodzi o finanse, ale super, jeżeli chodzi o
takie próbę odnalezienia się ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to było takie, wiesz, ADHD-owa chęć robienia różnych rzeczy. Bardzo potrzebuję mieć odskocznie od tego, co robię na co dzień. Więc ja już byłam nauczycielką w szkole, a później robiłam gigi, bookowałam różne koncerty. Dobrze, ale dostawmy zespół Steelfire, wróćmy do tego Warga. Pomijając, że odpowiedź brzmi 23 razy nożem. Ja pamiętam, jak na początku lat 90. wszystkie małolaty, wiesz, true metale zawsze mówili ile razy i była wielka debata, bo do polskich mediów to tak dochodziło piąte przez dziesiąte, no ale później była to historia black metalu. Ja w ogóle Wagorze podpisywałam się pod tymi moimi artykułami ale właśnie stąd jest pytanie. Aha. Bo następna część pytania brzmi, czego w pracy z młodzieżą nauczyły cię? Ach, jeszcze inaczej, przepraszam, nie, to inne pytanko, bo kiedyś napisałeś, że we wspomnianej wczesnej książce, jeśli spytasz mnie o moje dawne artykuły, nawet nie pamiętam, że pisałam. No i właśnie dlatego chciałem spytać, czy nadal cię cieszy, gdy któraś z celebrytek chętnie eksponuje swój imponujący biust? Bo właśnie podpisując się Warg, to o inwazji mega biustów napisałaś 20 grudnia 2012 roku. Tak profilaktycznie cię sprawdziłem. 14:40 godzina publikacji, ta baza jest nie jest łatwo dostępna, ale powiem ci, troszkę posiedziałem. Jesteś tym Wargiem, no właśnie stąd też tytuł, nie obcina włosów od 11 lat, jest od nich uzależniona, są najdłuższe na świecie. Czym jeździ Maryla Rodowicz, a czym córka prezydenta? Zobacz samochody gwiazd. Jedno z pierwszych zdań tego tekstu to jest, kto ma brudne auto, to w ogóle było fantastyczne. Mnie ten artykuł zachwycił. No plus bitwa na głosy. Ewa też ma jaja, nie da się ukryć. Oni zawsze to zaśpiewają lepiej niż oryginał. I tam się podpisałeś jako Warg. I teraz ci zdradzę, że osoby, które wtedy tam współpracowały, myślałem, że po prostu chodzi o wilka, więc jak ja usłyszałem, że no raczej nie chodzi o wilka. No ale powiedz mi w takim wypadku, skoro już wiem o tych imponujących biustach, to czego w pracy z młodzieżą nauczyły cię dzieci z Kotka? Bo pisałaś w serwisie o nazwie kotek.pl i niedługo zresztą zbliża się 10. rocznica jego zamknięcia. O Boże, no. Pisałam w Kotku i w Plotku i słuchaj, jeszcze miałam drugi podpis AK-47, więc ja występowałam raz tak, w ciągu jednego dnia na zmianę spisałam, jako Warki AK-47. Muszę ci powiedzieć, że moją ulubioną serią była seria o fakultetach gwiazd porno. No to jest ważna rzecz, to jest ważna rzecz. Tak, więc gdzieś to, skoro jednak to gdzieś jest w sieci, to polecam. Wiesz co, można to teraz w bazie Plotka, części. Tylko trzeba poszukać. Trzeba poszukać głęboko, ale jest. To miało kilka części, tak. Szukałam właśnie, jakie studia skończyli i tak dalej. Uznałam, że to mnie o wiele bardziej ciekawiło niż to, co się aktualnie dzieje, wiesz, w tej polskim świecie być może rozrywki, celebrytów, o tak mogę powiedzieć. Ale właśnie przez to, że napisałaś, bo ja teraz muszę znaleźć gdzieś ten cytat, mam, ale mniej więcej tak w wolnym będzie brzmiał, że o 6 rano musiałaś wstawać, szukać informacji o polskich celebrytach. To właśnie stąd dostałem linka od jednej, że tak się wyrażę, z moich osób informujących, by nie zdradzić płci, że jak to? Przecież zagranicznych też. No i właśnie tam były te osoby, tak jak mówisz, zajmujące się kinem ślizganym, przy którym wzrusza się tylu mężczyzn, bo zużywają, wiesz, tony chusteczek, to tak. To wiem, że tak było. Wiesz co, ja jak przez mgłę trochę pamiętam ten czas, bo ja wtedy, to nie był dobry czas w moim życiu, pod takim względem, że ja miotałam się bardzo ze wszystkim. Byłam też bardzo biedna, wiesz, usiłowałam tutaj robić jednocześnie doktora, tutaj wstawałam rano, nocami pracowałam, tu mi zdrowie bardzo, bardzo siadało wtedy, tak non-stop. To były takie początki, mogę powiedzieć, takiego samodzielnego życia i to nie był dobry czas. Mi się zdarzało wtedy omdlewać z głodu, dosłownie, i z przemęczenia, wiesz. Więc ja tak trochę to chyba wyparłam. Ale Kotek to były czasy, kiedy pisało się o One Direction i o Taylor Swift. Ja nic o tych osobach nie widziałam. Naprawdę. Więc ja też dlatego lądowałam na dywaniku, bo co jakiś czas coś przekręciłam, wiesz. Tak, ale były też jakieś urocze rzeczy w tym Kotku. Jakieś gierki dla dzieci, nie pamiętam. No, a zdobyłaś numer do Nergala, bo to też wiem, że wtedy Z Nergalem się spotkałam. Generalnie z Nergalem to jest taki dowcip, że wiesz, tak jak mówi się, że na Wikipedii klikając od hasła do hasła szybko dojdziesz do Hitlera, tak klikając po Facebooku jesteś w sekundę, już masz znajomych Nergala, nie? Więc no tak to działa.
Dobrze, czyli masz. Bo wiem, że właśnie wtedy marzyłaś o tym i tak poproszono mnie, żebym sprawdził, czy spełniłaś to marzenie. A tak z kolei nadal posiadasz w kuchni okno-wydawkę do podawania posiłków, czy był to tylko jednorazowy wyskok w wynajmowanym lokum? Jednorazowy wyskok w wynajmowanym Dobrze, lokum. Tak, dobrze. Boże, jakie informacje Znaczy, ja tu mam przerażający jesteś, uwagę, Boże. że wyjdę cytuję, zajebistego stalkera, śledzę cię od lat i to jest nasz wieczór właśnie i teraz wszystko wyciągamy, tak, więc mamy to. A to może zmienimy na chwilkę. Co ostatnio narysowałaś, bo to wiem, że tak ci A to nawet pomaga. dzisiaj uspokaja. rysowałam z córką. Akurat jej to rysowałam jakieś misie, wiesz, i tak dalej. Dobrze. Ostatnio robię różne postaci inspirowane Duną. To tak sobie czasami dłubię, zwłaszcza w trakcie lekcji. Muszę mieć obok teraz już iPada, żeby było mniej tych kartek na biurku, żebym nie wstawała i nie machała nogą i na przykład dziecko nie słuchało, jak trącam mikrofon non-stop, wiesz, żeby sobie nadać rytm, to rysuję tą ręką, nawet niekoniecznie patrząc. Dobrze, ja tylko powiem, bo wiem, że sama lubisz dygresję, żeby ktoś nie pomyślał, że tylko ja tak chaotycznie zadaję pytania. Sama lubisz i jak to kiedyś powiedziałaś, nie chcesz, by ktoś przynudzał, bo nuda to wolny sposób mówienia bez prozodii. I ja sobie tak przypomniałem anegdotkę, autentycznie lata 90., nie chcę cię skłamać, 6., 7., Studio S13 i był komentator, który, no jak dziś pamiętam, gdzieś na wakacjach i zależało mi na jednym meczu, on podanie, biegnie prawym skrzydłem, dośrodkowanie i gol. Proszę Państwa, prowadzą. Powiem Ci, że do dziś to wspaniale wspominam, bo nigdy nie byłem tak skupiony na meczu. Bo naprawdę nie wiedziałem, co ten gość robi. Ale ja w sekundę jestem gdzieś indziej. Ale właśnie ja bym nie wiedział, co jest za mecz. Ja bym kompletnie życie. nie wiedział, co jest za mecz, bo zawsze oni tak, wiesz, mówią, to mogłeś coś sobie robić, tam, nie wiem, sprzątać, majsterkować, cokolwiek tam chciałaś, no bo się podnosiła, gol, proszę Państwa, krzyczeli, a on naprawdę cały czas jedna linia. Ja mówię, to za jakąś karę chłopa tam wysłali, albo naprawdę kończył akurat jakieś dłuższe posiedzenie alkoholowe, bo zero emocji w głosie i nawet bym powiedział, jaki to jest mecz, ale wyjdzie, jak jestem stary, więc wróćmy do pytań. Aneta Korycińska, Won do piekła. O diable i piekle u Słowackim. To tytuł twojej prelekcji na Romantykonie. I ja postanowiłem spytać się ciebie, no bo kogo, jak to było z tym słowackim i handlem niewolnikami? Bo podobno chciał kiedyś sobie kupić abisynkę na kairskim rynku. Tak, to prawda. No ale wiesz, no połowa pewnie ludzi, jakbyśmy ich spytali dzisiaj, to by chciała, a niekoniecznie mieli taką wiedzę, jak, no właśnie, wiesz, XIX wiek, gdzie nadużywało się narkotyków, dzisiaj tak możemy je nazwać, kiedy masz różne pomysły, bo bycie po używkach jest dobrym pomysłem, żeby tworzyć, bo masz wtedy większe pole wyobraźni, czasami czujesz więcej. Dodajmy do tego morfinę, którą przyjmował tyle lat, bo przecież był gruźlikiem. Wiesz, no czasami możemy sobie coś tam rzucić, jakiś taki pomysł i niekoniecznie byśmy chcieli, żeby to po nas zostało, a fart chciał, że później Młodopolanie odkryli Słowackiego i teraz wyciągamy wszystkiego brudy. No niestety. Czyli nie potępiasz, chwilowy kaprys i tyle. Myślę, że być może po prostu rzucenie głupiej myśli, która została, bo Słowacki no, nie był takim człowiekiem, który by popierał niewolnictwo. Dobrze, a miał jakieś takie inne szalone pomysły, jak na przykład twoje, czyli randka na cmentarzu, bo powtarzasz, że to najlepszy pomysł na randkę, to myślisz, że też by się zgodził? Boże, dlaczego to znalazłeś? No, myślę, że ktoś tak, musiał, jak najbardziej. Bo też tam była dziwna randka w jakiejś dziwnej jaskini u niego, więc tak. Dobrze, to nie będę zadał aż tak dziwnych pytań, chociaż teraz jak patrzę na następne, przynajmniej to sam się zaśmiałem, bo no dobrze, to zadam im takie może. Kto pisze ci dobre role, skoro te złe piszą ci obcy ludzie? Bo staram się już tak, żeby to najdziwniejsze było na sam koniec, zanim zacznę ci zadawać pytania od czytelników. Boże, trochę się boję. Nie bój się. Wiesz co? To jest typowy motyw teatru Mundi zakładania maski. To znaczy ludzie, ja gdzieś tam wychodzę poza schemat, nie dlatego, że jestem wyjątkowa, tylko dlatego, że nigdy nie dostałam scenariusza, jak żyć i zawsze trochę zazdroszczę ludziom, którzy są poukładani, którzy są minimalistami na przykład, którzy nie mają takiej przesadnej ekspresji jak moja twarz, która to brzydko pokazuje, wiesz, nie machają tymi rękoma.
i zazdroszczę tego ludziom, bo wiem, że to jest po prostu dla mnie nieosiągalne. Gdzieś mi to fascynuje. Ale jak usiłuję wejść czasami w takie role, ja za każdym razem później się duszę. Czyli wiesz, też rola, nie wiem, typowej może nauczycielki, czyli wiesz, garsonka, bycie poważną. Już od pierwszego dnia mi to nie wyszło, chociaż kupiłam, pamiętam, koszulę, idąc do pracy w szkole. Taki wiesz, pierwszy, że idę w koszulach, nie? Tak. No właśnie. I już za chwileczkę okazało się, że nie, że to nie jest mój styl, że ja po prostu szybko przełamuję tę maskę, że nie jestem w stanie tak pracować. I tak jest w różnych kwestiach związanych z moim życiem. Zapraszają mnie ludzie na konferencje i dość szybko, chociaż staram się być poważnym człowiekiem, to dość szybko wkręcam się w to, co mówię i okazuje się, że na przykład mówię szybko, macham rękoma, wiesz, wychodzę krążę wokół tego miejsca, gdzie mam przemawiać. Więc już chyba się tak nie daje wrzucić w rolę, aczkolwiek to zawsze robiłam. Byłam tą piątkową, szóstkową uczennicą, występującą na apelach, stojącą równiutko, prościutko, a później to się gdzieś tam kumulowało, tak jak twojemu dziecku, które siedzi w klasie grzecznie, a później biega na korytarzu, to u mnie się to kumulowało w formie myśli różnych takich destrukcyjnych. A w poczcie sztandarowym byłaś? Bo tak nie wymieniłaś tego, a to jest najważniejsze. Przecież wszyscy wiemy, do tego dąży każdy uczeń. No byłam, no. I nie wiem po co. Chciałam, wiesz co, chyba całe życie gdzieś tam szukałam tego uznania. To powiem, że moje takie, uznanie zdobędziesz... Że ja się tak staram. Moje uznanie zdobędziesz, czyli odpowiedź na ostatnie moje pytanie z tych takich, że tak powiem, standardowych, dotyczące fokusu, przepraszam. Jak rozmnaża się turkuć podjadek? Kurna. Już zapomniałam. No ja dlatego sobie wydrukowałem, ja powinienem to w ogóle pamiętać ze względu między innymi na wykształcenie, ale nie pamiętam, wydrukowałem sobie, no że tam na wiosnę przypada. Są czadowe, no. No ja właśnie ostatnio widziałem jednego i stąd to pytanie, mówię, kurczę, autentycznie pierwszy raz od, nie wiem ilu lat widziałem, no fakt, że denat, ale był. Ktoś go niestety jakimś cudem przydepł, więc widziałem turkucia pierwszy raz od bardzo dawna. No wszystkich, którzy chcieliby poznać, zapraszam do w takim wypadku specjalistycznych źródeł. Nie będę tutaj strzępił języka, bo jeszcze mam pytania, jak ja to tytułuję, pytania z boku. Pierwszy nie jest aż tak specjalistyczne, nie będę zdradzał od kogo, bo pan redaktor Sebastian mógłby się obrazić, ale zapytaj ją, jak z tym jest. Rozmiar się nie liczy, a rodzaj H. To kolega, który w redakcji chciał spytać się i uznałem, że mu z grzeczności spytam. Jeśli mogę odpowiedzieć żartem? Możesz odpowiedzieć jak chcesz, nawet możesz nie odpowiadać, że 1H możesz mu odpowiedzieć. To jest naprawdę, ja zaakceptuję. Tak, wiesz, może być 1H, ale niekoniecznie, lepiej przez CH, ale ja odpowiem, że nieważne, że krótki, ważne, że cienki. Tu widzę, chyba słyszałaś rozmowę z panią z Przery, że długi i cieniutki, czyli nasza biedna świnia wraca jak bumerang. Dobrze, to teraz już takie trudniejsze pytania. Co byś zrobiła, gdybyś została ministrą edukacji? To od innej nauczycielki polskiego. W ogóle bym nie została ministrą edukacji. Od razu mówię, dlatego że ludzie mi to proponują, cały czas tak piszą, kiedy ja wytykam błędy. Nie zostałabym, dlatego że to, że ktoś, jak działa polityka, ludzie nie myślą, że ktoś, kto ma jakieś stanowisko, nagle będzie mógł wprowadzić zmiany. Ty masz ludzi ważniejszych od siebie i wszystko jest zależne. Jeżeli chcesz prowadzić jedną rzecz, to musisz zgodzić się na 10 innych, z którymi być może się nie zgadzasz. To jest cały czas takie handlowanie tym, co możemy wprowadzić. I jeżeli masz powiedziane, robimy na razie wielki szum, że niby coś robimy, ale w gruncie rzeczy nic, no to takie będą twoje działania. Więc na pewno bym nie chciała tego zrobić. To, co trzeba zmienić, ja wiem, ale nie uważam, że jeden człowiek, ministra edukacji, jest w stanie to zmienić. Oczywiście warto by było, gdyby jednak znała się na edukacji, ministra edukacji, wiedziała, w czym jest problem, żeby na przykład zadziałać na początku w miejscach problematycznych, żeby można było skontrolować zmiany w edukacji, czyli trzeba się na tym znać. A zobacz, że nawet sam szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z reguły nie będzie miał wiedzy o wszystkich przedmiotach, które są na egzaminie i trzeba ufać różnym ekspertom, prawda? Więc wypadałoby w takim razie, żeby ministra edukacji miała trochę jednak ze sobą zbudowany zespół ekspertów z różnych dziedzin,
I trzeba naprawdę dyskutować i przeprowadzać konsultacje społeczne, które nie będą mrzonką, czyli nie odhaczamy, zgłoście coś na stronie internetowej, a my mamy to gdzieś i damy komuś do przeprowadzenia, tylko wypadałoby jednak to zrobić, ale to wymaga czasu, a każdy rząd podlega innym rzeczom. To znaczy teraz musimy coś im rzucić, że niby coś No zmieniliśmy, właśnie. ale właściwie w 2028 będą nowe wybory, więc na razie nic już nie zróbmy, żebyśmy mieli co im obiecać tuż przed wyborami nowymi. Tak, I ja tak się to działa. całkowicie się zgadzam z zespołem eksperckim, bo pamiętam, no jako wiadomo, że to z Górnego Śląska jestem, nie ma się oszukiwać. Jeden z ministrów, no dobre 2 dekady temu, przejmując stanowisko w Ministerstwie Górnictwa, stwierdził, że on tu przyszedł i się bardzo chętnie będzie uczył. I tak pamiętam osobę, też dziennikarza, który stwierdził, że on to już powinien umieć i się nie uczyć. I przez to, że tak mocno atakował tegoż ministra, to wiele lat później patrzę na zdjęciu podczas jednej z konferencji, był doradcą innego ministra. Ale nie chciałem rzucać nazwiskami, bo to obecnie nawet jest, no to już nie jest to stanowisko, ale tak pamiętam, że zawsze podkreślano, iż warto byłoby, żeby oni przyszli już nauczeni na to stanowisko. Zaliczamy to pytanie, no nie na pełną punktację, ale okej. Czy żałujesz rezygnacji z pracy w szkole? Jakie są plusy i minusy własnej działalności? No widzę, że tutaj jednak nauczyciele są niepewni tego, czy stawiać w szkole, bo to dalej pytanie od nauczycielki polskiego. Tak. Jestem zadowolona, dlatego że to, co mnie na przykład dręczyło zawsze, to, że komuś podlegam i nie mam możliwości porozmawiania, pozastanawiania się wspólnego nad danymi rozwiązaniami. Czyli na przykład z dnia na dzień wprowadzamy zmianę związaną z programem nauczania albo z planem lekcji i nie ma czasu na dyskusję, czy to jest dobra zmiana, czy uda się ją nam przeprowadzić. Ja mogę, bo dyskutuję ze sobą i z ludźmi, którzy teraz u mnie pracują. I jest na to czas, że my możemy się pozastanawiać. Ja uważam, że w ogóle metoda YOLO w szkole nie działa. W ogóle w edukacji nie działa, a niestety tak to wygląda. Że bardzo szybko mamy rachciach wprowadzane zmiany i teraz sobie radźcie, musicie się dopasować. To nie tak powinno wyglądać. Więc to jest super. To, że nie prowadzę lekcji od 8 rano, bo ja wtedy mam papę z mózgu, no dosłownie, więc ja muszę zacząć trochę później. Ja potrzebuję tego rozruchu porannego, wyjść z psem, coś zjeść i napić się kawy i wtedy mogę świetnie gadać, mogę mieć lekcje wieczorami i tak też sobie ułożyłam. To, że zarabiam dużo więcej niż nauczyciel w placówce, a pracowałam zawsze na przynajmniej 2 etaty, więc tego było bardzo dużo i dzisiaj też dużo pracuję, ale już inaczej, wiem za co i mogę mieć też czas dla dziecka. To było wtedy niemożliwe. To, że były rady pedagogiczne, które nigdy nie wiesz, kiedy się kończą i kiedy wybuchnie kolejna, czyli nie mogę nic zaplanować, na przykład wrócić do domu, żeby wyjść z psami wtedy. Teraz ja o tym decyduję i przede wszystkim pracuję z domu, czyli nie stresuję się tymi dojazdami. Więc to są ogromne zmiany. Plus robię to, co chcę. Jeżeli dostaję zlecenie na pisanie scenariuszy, to ja ludziom mówię, nienawidzę pisać scenariuszy, nie robię tego. Tak? No i Mogę słusznie. napisać coś innego. Ale są też minusy. Minusem jest to, że tak jak teraz złamałam prawą rękę, a zarabiam i utrzymuję dom pisząc i jestem praworęczna, to ja nie mogę wziąć zwolnienia. Nie mogę No sobie cóż. poleżeć do góry brzuchem, bo to jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Tak samo płacę bardzo duży ZUS, no bo musiałam jakoś sobie poradzić, bo też przecież ciąża, którą tak. miałam już będąc w swojej firmie. To tak już łatwo nie działa, że człowiek ma gorszy czas, na przykład przychodzi jakaś choroba, trudny moment i w takim razie mam zwolnienie, nic mnie nie obchodzi. No nie, ja ciągnę ten wózek, więc nie ma, że nie pracuję. Rozumiem. Teraz następne pytanie. Powiem tak, następne jest jeszcze w porządeczku, a bardzo trudne będzie kolejne. Wciąż od nauczycielki. Jakie są według niej największe sfery zapaści w edukacji? Tu możesz krótko, bo następne myślę, że zajmie ci dłużej. Sfery zapaści w edukacji? Wiesz, no tego jest bardzo dużo. I tak się zastanawiam, jak ugryźć też to pytanie, znaczy co nam nie działa w tej edukacji, no to właśnie być może takie przygotowanie się pod egzamin. To, że młodzież nie rozumie czytania ze zrozumieniem, bo właściwie nie ma możliwości tego ćwiczenia indywidualnego. To, że w klasie 35-osobowej nie jesteś w stanie sprawdzić, czy każdy coś zapamiętał, zrozumiał. To, że nauczyciele bez przygotowania
bez pedagogiki specjalnej właściwie, też mają w klasie osoby o specjalnych, szczególnych potrzebach edukacyjnych i zupełnie nie potrafią się nimi zająć, więc ignorują też te ich potrzeby. Moim zdaniem edukacja działa i jest wielką przygodą, ale niestety jest to kwestia taka, że trudno jest mówić o zbiorowej edukacji. Każdy potrzebuje takiego zatrzymania się i chwilę zastanowienia się 1 na 1, żeby popracować. Znowu jest kolejny problem taki, że naprawdę wiedza dotycząca zdrowia psychicznego bardzo często jeszcze nie dotarła do szkół i tego, jakie są metody nauczania. Szkoła nie uczy uczenia się, nie uczy notowania, a to jest coś, co powinniśmy nieustannie powtarzać i ćwiczyć. Więc to takie początki na szybko, co wymyśliłam, ale dużo jest rzeczy, które trzeba zmienić i przede wszystkim szkoła nie mówi o rzeczywistości dzisiejszej, takiej naszej. Mówi ciągle o przeszłości, licząc na to, że młodzież poskleja różne fragmenty puzli z każdej oddzielnej lekcji i stworzy sobie syntezę, którą będzie mogło zastosować do rzeczywistości, w której żyje. Tak się nie dzieje. Idziesz na polski, to myślisz, że to jest polski, zapominasz, idziesz na historię, mimo że masz nadal XIX wiek na przykład, to myślisz, że to jest zupełnie ze sobą niepowiązane, bo nie masz czasu, żeby połączyć te puzzle. Dobrze, tak przypomniałaś mi, że blisko 2 lata temu rozmawiałem właśnie też z nauczycielką, która ma dziecko o specjalnych potrzebach i też właśnie opowiadała dokładnie o tej sferze, więc faktycznie widzę, że ten temat powraca. Teraz pytanie zaskakująco trudne. Jak radzisz sobie z hejtem, na przykład jeśli chodzi o jej wadę wymowy? Nie radzę sobie. Już. To znaczy tak, bywają takie dni, że jestem odporniejsza. Na zasadzie, że ktoś mi mówi, że naucz się mówić wyraźnie, to ja wtedy odpowiem, jeżeli mam taką możliwość, a ja polecam przeczytać, bo po to dodaję napisy do wszystkich rolek, żeby już mi nikt tego nie zarzucał. A bywają takie dni, że po prostu mnie to boli i już, bo jest to mój kompleks od dziecka. Bardzo dużo w to włożyłam pracy. Teraz znowu miałam dość specyficzne, trudne badanie, takie związane ze stomatologią rehabilitacyjną. Będziemy się zastanawiać, ja się bronię od lat, żeby nie było operacji szczęki, bo mam bardzo zły zgryz. Ja mam aparat, chodzę do logopedy. Nie wiem, co jeszcze mogę więcej zrobić. Pewnie musiałabym się na to nastawić. Jakbym się w to wkręciła, że tylko to ćwiczę, to by to wyszło. Ale to jest zawsze jakiś element mojego życia i to się za mną ciągnie i ciągnie i ciągnie. Dobrze, dzięki Robię ile mogę. Dzięki za odpowiedź na tak trudne pytanie o ten hejt. Więc teraz widzę, że tu przeskok jest na jakie ma rady dla osób z ADHD, szczególnie dziewczyn, jakie objawy powinny rodziców zaniepokoić? Przede wszystkim takie nagłe utraty koncentracji, zapominanie o czymś, którego wcześniej nie było. Właśnie wpadanie w różne zainteresowania, szczególne zainteresowania, które później przebijają i właściwie coś tam było, ale nie pamiętam dokładnie co. Ale też zapisywanie się na milion różnych zajęć, konkursów, olimpiad, czyli taka nadaktywność, która się pojawia i często na siłę długie siedzenie nad lekcjami, żeby osiągnąć wysokie wyniki. To jest wszystko powiązane i to bardzo często się pojawia, bo dziewczynki może niekoniecznie będą biegały po drzewach, bo za chwilę ktoś by je ochrzanił, nie zachowuje się jak chłopak. Tak? To się dość szybko pojawia. Nie biegaj, właśnie. Więc to będzie bieganie w głowie. No i oczywiście później różne myśli destrukcyjne, a także mogą się pojawić na przykład zaburzenia odżywiania, czy właśnie takie myśli depresyjne, bo gdzieś to ta energia musi się kumulować. Człowiek się czuje nieustannie niewystarczający. Za dużo chce. Dobrze, a czy według Ciebie uczeń z ADHD powinien mieć orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rewalidację w szkole, bo teraz ma tylko opinię, która niewiele daje? Nic nie daje. Absolutnie nic mu nie da ta opinia. Oczywiście, że powinien. I już tłumaczę dlaczego. Egzamin maturalny wpisujesz zadania, ale musisz przepisać je do kratek na końcu i oceniane jest to na podstawie tej karty odpowiedzi. I one nie są oddzielną kartką, że ją sobie położysz obok i przepiszesz, tylko często są połączone ze sobą, no to musisz kartkować. To ja wiem, że ja na pewno bym porypała, która to jest linijka, nie? Który kwadracik zaznaczyć. Więc chociażby takie kwestie. Powinny być zajęcia rewalidacyjne, żeby ćwiczyć koncentrację, żeby się tego uczyć, co robią młodzi ludzie bardzo często z ADHD, czytają fragment tekstu, coś tam powiedzą na początku i to im się z czymś skojarzy i odlatują, nie?
a tutaj jest uczenie się, żebyśmy małymi partiami to przeanalizowywali. Bardzo często jest to powiązane też z dysleksją. Jeżeli człowiek nie ma dysleksji, ma tylko ADHD, to już w ogóle nie ma nic. Nie masz żadnego wsparcia. Wiesz, dysleksja to chociaż tyle, że masz powiedzmy jakąś ulgę, jeżeli chodzi o błędy. Związane z przestawieniem liter chociażby. To się też zdarza przy ADHD. Ćwiczenie koncentracji, zupełnie inne metody pracy są nam potrzebne. To, że kiedy już odlatujesz, nie jesteś w stanie się skupić, to ty możesz w trakcie zajęć wstać i podejść do okna i pójść zmoczyć tę gąbkę mityczną, wiesz, nie? Że potrzebne to jest bardzo. To, że możesz machać tą nogą. No, ja sobie wyżej dałem monitor i mogę machać oboma jednocześnie, a widzisz tylko koszulkę i grubego człowieka. To teraz pytanie do osoby, która też tu gościła i też akurat tematem przewodnim była ADHD, a pytanie nie jest kompletnie o tym, czyli czy liczyłaś na to, że uczniowie przestaną cię zaskakiwać? Nie, ja po to pracuję, żeby mnie zaskakiwali. To jest fascynujące. Co przychodzi, no co człowiek, to jest coś innego, wiesz, inne życie, inne zainteresowania. Mówią mi o jakichś fascynujących grach, więc ja później się wkręcam, nie gram, ale czytam o nich, jakie tam są fabuły, z czym mogę to im powiązać, połączyć. Wiesz, dowiaduję się, że człowiek się, nie wiem, jara Dune'ą, no to uczę dziadów przez Dune, wiesz, dopasowuję tak do tej osoby, a jednocześnie sama mam po prostu milion zakładek nagle pootwieranych, bo poznaję nowy świat, nowe rzeczy, nowe książki, nowe gry, wiesz, nowe filmy, czasami stare nowe, których ja jeszcze nie miałam okazji. Teraz stare, nowe to, o ile pamięć mnie nie myli, stan na marzec 2023 roku. Zakochana złośnica była obejrzana 19 razy. Czy 19 razy była, ale to nie dlatego, że tylko ja, tylko że miałam sąsiadkę, która była ode mnie starsza o dobre 5 lat i ona miała na VHS-ie. Nie, to jest podłe zrzucić na sąsiadkę, naprawdę, to ja to myślałem. No ale zawsze do niej szłam i zawsze oglądałyśmy Zakochaną złośnicę. Ale wiesz, to było u niej, to było fajne, bo my mieszkałyśmy razem na 4. piętrze, naprzeciwko siebie, drzwi w drzwi, więc ja po szkole, ona wracała na przykład z pracy i szłyśmy sobie, oglądałyśmy Zakochaną złośnicę i gadałyśmy. Pięknie, to teraz tak na zakończenie, bo przypomniałem się, gdy mówiłaś o tym hejcie i tej wadzie wymowy, to zapewne pamiętasz, że jeden z najbardziej znanych pisarzy miał wadę wymowy, wykładowców i sobie radził. Jeszcze raz, bo cię przycięło. Kto? Tolkien. Autor Władcy Pierścieni. Nie wiem, czy wiesz, jak to się stało, bo to jest w ogóle ciekawa historia, teraz mi się przypomniała, gdyż mieliśmy kończyć, bo generalnie on jako młody chłopak, grając w rugby, odgryzł sobie kawałek języka. I to jest w ogóle taki motyw, że on mówił tak niewyraźnie, że ludzie nie chcieli chodzić na jego wykłady, a jednocześnie chcieli chodzić na jego wykłady, bo miał mega interesujące rzeczy do przekazania i to było takie coś, że dzisiaj to byłaby zwykła ewaluacja, ale podobno był jakiś taki nieoficjalny ranking i był uważany za jednocześnie najlepszego i najgorszego wykładowcę. Nie potrafili sobie ludzie z tym poradzić, bo wiesz, każdy chciał go usłyszeć. Uchodził za geniusza, a jednocześnie no bez języka, no jak się domyślasz, mówi się różnie. Dość trudno, myślę. Tak, zdecydowanie. No to... Chciałem tak tylko ci powiedzieć, że... Dziękuję. Tak, wiesz, dziękuję. Że naprawdę są ludzie, którzy osiągali sukces z dużo poważniejszą wadą wymowy. Mam nadzieję, że to teraz nie było niemiłe, bo ja bardzo też mam problem z ocenianiem, co jest miłe, a co nie, dlatego i tak się staram powstrzymywać od żartów. Niemniej życzyć tego, by dalej cię uczniowie zaskakiwali, skoro o tym marzysz. No i powolutku będziemy kończyć, więc do następnej razy, tak mam nadzieję. Bardzo ci dziękuję. Było to, no byłam przerażona troszeczkę, że aż tyle rzeczy pamiętasz, o których ja nie pamiętałam ze swojego życia. Znaczy, że je znalazłeś w ogóle. No, bo straszne. Pamiętać nie, 8 stron mam wydrukowanych, ja tego nie pamiętam, wiesz, to daj spokój. Mam tutaj, wiesz, w stylu, no już tam proszę, nie mów, że to ja przekazałam, wiesz, tak, więc tak, tego jest troszkę. Boże, przerażające. No to... Ale to dziękuję w takim razie bardzo, bardzo i za to, że tak bardzo się tu przygotowałeś. No, do spotkania z nauczycielką zawsze. O Jezus. Trzymaj się, cześć, dzięki. Trzymaj się, dziękuję. No prawdziwy zły ojciec.